Cześć, z tej strony Dominika. Witam Was serdecznie na moim kanale. W tym odcinku nie będę mówić o marzeniach, ale o decyzji, którą naprawdę podjęliśmy z moim partnerem. Jakie mamy nadzieje, jakie obawy i po co to wszystko robimy, sprawdźcie sami. Gdy nagrywam ten odcinek, to dokładnie za 7 dni wylatujemy do Azji. I powiem Wam, im bliżej naszego wylotu, tym bardziej czuję ten miks emocji. Z jednej strony ekscytacja, a zarazem lekki stres. Przed nami 6 miesięcy odkrywania kilku zupełnie różnych krajów. I już nie mogę się doczekać, aż zobaczycie je naszymi oczami. A dodam, że każdy z tych krajów ja i mój partner będziemy doświadczać pierwszy raz w naszym życiu. Powiem Wam, że jak teraz powiedziałam to na głos, to uświadomiłam sobie, jak bardzo jesteśmy że lecimy na tak długo do krajów, których totalnie nie znamy. No ale dobra, pewnie myślicie sobie, kim jest ta typiara, pewnie kolejna wannabe influencerka, więc poznajmy się. Przez ostatnie 6 lat żyłam w trybie korpo, czyli sprinty, nie sprinty, analizy, projekty, home office i tak w kółko. Mój partner natomiast, którego pewnie zobaczycie w przyszłych odcinkach, Good morning, good morning. Zawodowo lata dronami, jest videomakerem i jest content creatorem. Patryk ma już sporą swoją społeczność, głównie na Instagramie, ale też planuje tworzyć więcej na YouTubie. Myślę, że razem będziemy świetnym duetem. Ja będę ogarniać całą logistykę, plan i gadać głupoty, a Patryk będzie robić magię swoimi ujęciami z powietrza. No dobra, to teraz pewnie jesteście ciekawi, skąd w ogóle taka decyzja, kto normalny zostawia pracę, mieszkanie i leci z plecakiem na pół roku na drugi koniec świata. Powiem Wam szczerze, to nie było tak, że pewnego dnia obudziliśmy się i stwierdziliśmy, a dobra, lećmy do Azji. U mnie to narastało już od dawna. Wydaje mi się, że wywołała to ta monotonia w życiu. Wiecie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu robisz ciągle to samo i w pewnym momencie coś w Tobie pęka. A do tego praca przy projektach jest turbodynamiczna. Zawsze coś się może wykrzaczyć. Trzeba szybko się dostosować, kombinować, reagować. Rozumiałam, że potrzebuję przerwy i nie tygodniowego urlopu, tylko prawdziwej, dłuższej przerwy, żeby zresetować mózg, naprawdę odpocząć i odciąć się od tego całego wyścigu szczurów. U Patryka to było trochę inaczej niż u mnie, bo on ma bardziej elastyczną pracę, ma swoją firmę i może wybierać zlecenia, które naprawdę go interesują. On też od dawna powtarzał, że marzy mu się taka długa podróż. Myślę, że właśnie to od tego się zaczęło, od tych jego marzeń i naszych luźnych rozmów, które najpierw były takimi, wiecie, gadaniem przy kolacji. No i w pewnym momencie z gadania przeszliśmy do działania i takiego konkretnego planowania. I doszliśmy do wniosku, że to prawdopodobnie ostatni moment, żeby zrobić coś tak szalonego, zanim w naszym życiu pojawią się dzieci i nasze życie nabierze zupełnie innego rytmu. A jeśli chcecie zobaczyć, jak przygotowywaliśmy się do naszej podróży, jak się pakujemy i przede wszystkim śledzić naszą wyprawę, to subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Co Was czeka na tym kanale? Chcę, żebyście nam w tej podróży towarzyszyli i poznali każdy z krajów, które odwiedzimy, moimi i Patryka oczami. Będę się z Wami dzielić tym, co mnie zachwyciło w każdym z tych miejsc, co warto o nich wiedzieć, ale zarazem też co mi się w nich nie spodobało albo co mnie nie zachwyciło. Planuję też robić room tury z każdego noclegu i pokazywać Wam, ile zapłaciliśmy za każdy nocleg. Będą tańsze opcje, ale i też te bardziej ekskluzywne. Dzięki temu, jeśli będziecie chcieli odwiedzić któreś z tych miejsc, będzie Wam łatwiej wybrać, gdzie spać i żebyście nie musieli przekopywać dziesiątek opinii na Bookingu czy Agodzie, tylko po to, by sprawdzić, czy hotel nie ma grzyba, karoluchów, albo czy z kranu nie leci brązowa woda. I tak, wyobraźcie sobie, że takich miejsc jest mnóstwo, nawet jeśli na Bookingu mają ocenę 8, czyli bardzo dobrą. Do tej wyprawy przygotowywałam się około 6 miesięcy i ten czas mi szybko pokazał, czego naprawdę brakuje w tych wszystkich poradnikach w internecie i na YouTube. I moim celem jest wypełnić te braki. Dodatkowo chcę, abyście mieli taki praktyczny poradnik, co warto zobaczyć w każdym z tych miejsc, co odpuścić,
Generalnie planuję po powrocie wszystko to dokładnie udokumentować również w wersji papierowej, bo włożyłam w to ogrom pracy i fajnie, gdyby to komuś kiedyś ułatwiło życie. Czas w końcu powiedzieć, jakie kraje planujemy odwiedzić. W planie mamy Tajlandię, Filipiny, Malezję, Wietnam, Indonezję i Singapur. A które dokładnie miasta i wyspy odwiedzimy i ile czasu spędzimy w każdym z tych miejsc, zdradzę dopiero w kolejnych odcinkach, więc subskrybujcie mój kanał, żeby nic nie przegapić. Wybraliśmy Tajlandię, bo bądźmy szczerzy, wszyscy ją polecają i chyba nie bez powodu. Każdy region, czy to południe, środek czy północ, to inny vibe i my spróbujemy każdy z nich. Powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać, żeby sprawdzić, gdzie spodoba mi się najbardziej. Wiecie, o co chodzi. Wchodzicie na grupę na Facebooku i pytacie, gdzie jest najładniej albo najlepiej w Tajlandii. I dostajecie wszystkie możliwe odpowiedzi. Ktoś mówi, północ jest najlepsza. Ktoś inny, Bangkok musisz odwiedzić. A ktoś inny powie, nie, Bangkok, maks 2 dni. Jeszcze ktoś inny napisze, Phuket, masakra, tłumy, imprezy. A ktoś inny powie, no właśnie, Phuket jest najlepszy, bo są tam mega imprezy. I macie taki totalny mętlik w głowie. Dlatego naprawdę nie mogę się doczekać, aż wyrobię sobie zdanie o każdym z tych miejsc, a zarazem chcę Wam wszystko pokazać tak, żebyście sami mogli stwierdzić, co Wam się podoba, a co nie. Postaram się pokazać jak najwięcej, nie tylko piękne widoczki, ale też całą taką codzienność. Filipiny. No więc zaczęło się niewinnie od Cavazon Falls, a skończyło totalną obsesją Palawanem, głównie Coron i El Nido. Serio, wygooglujcie sobie oba miejsca, bo to jest kosmos. I jeszcze archipelag Balabac. Miejsce, gdzie wciąż jest dziko, pięknie i bez hoteli co 50 metrów. No powiem Wam, Filipiny robią wrażenie. Malezja. A dokładnie Kota Kinabalu znalazła się na naszej liście tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy spędzić na Filipinach ponad 50 dni, a tylko można być na Filipinach 30 dni bez wizy. Kota Kinabalu było najbliżej i cenowo najkorzystniej, a więc uznaliśmy, że polecimy tam na kilka dni, zresetować wizę, no i przy okazji zobaczyć kolejny kraj. Wietnam. Wiele osób mi go polecało i często słyszę, że jest piękniejszy niż Tajlandia, więc mówię, musimy to zobaczyć. Weszłam na ich oficjalną stronę turystyczną i totalnie przepadłam. Te kapelusze Nonla, lampiony w Hoi An, czy tarasy ryżowe w Sapie, no po prostu wyglądają jak z bajki. Dodatkowo spośród wszystkich krajów, które odwiedzimy, Wietnam jest prawdopodobnie najtańszy. Bali. Myślę, że to jest takie miejsce, które każdy chciałby zobaczyć chociaż raz w życiu. W szczególności, że Bali jest wszędzie na social media. Jest bardzo instagramowe, ma ten swój imprezowy vibe, ale też ma piękne wodospady, świątynie, tarasy ryżowe, no i te wszystkie klimatyczne, bambusowe wille. Dla mnie Bali to trochę taki eksperyment. Chcę zobaczyć, ile w tym wszystkim jest prawdziwej magii i piękna, a ile marketingu, no i czy tam będę chciała jeszcze wrócić. No i na sam koniec Singapur, stąd planujemy złapać samolot powrotny do Polski, ponieważ ceny Singapur są bardzo korzystne, a przy okazji staniemy tu na kilka dni, żeby go też pozwiedzać. Aczkolwiek na ten moment mamy wykupiony bilet tylko w jedną stronę. Jeżeli korzystnie będzie nam wracać z innego kraju, to możliwe, że Singapuru w ogóle nie odwiedzimy. No dobra, wszystko pięknie wygląda na kartce i w głowie, ale powiedzmy sobie szczerze, mamy też swoje obawy. Najbardziej boję się, że się pochorujemy, a w szczególności Patryk, bo on ma talent do chorowania na wakacjach i że to troszkę pokrzyżuje nam plany albo totalnie wywróci nasz plan do góry nogami. Wiadomo, bierzemy ze sobą zestaw leku. Słyszałam też, że w większości tych krajów opieka medyczna jest bardzo dobra. No na pewno będziemy brać regularnie probiotyki i uważać, ile się da, ale oczywiście nie da się wszystkiego przewidzieć. Kolejna obawa to budżet. Choć mniej więcej mam zaplanowany budżet na każdy kraj, to wciąż się trochę boję, że wydamy więcej niż założyliśmy, a my do tego akurat mamy talent. Dlatego będziemy kontrolować wydatki na bieżąco i aktualizować budżet w trakcie naszej podróży. A na koniec każdego kraju oczywiście powiem Wam, ile zakładaliśmy, że wydamy, a ile tak naprawdę wydaliśmy z podziałem na noclegi, transport, jedzenie i atrakcje.
No i to nasze intensywne tempo. Mamy mocno napakowany plan i naprawdę nie chcemy niczego pominąć. Gdyby się dało, zwiedzilibyśmy każdy kawałek Azji w pół roku. No ale wiadomo, nie da się tak. Boję się, że tyle zmian lokalizacji może nas zwyczajnie zmęczyć. A wy jeszcze nie wiecie, ile wysp i miast zobaczymy, ale tego naprawdę jest sporo. A teraz powiem wam, na co najbardziej liczę w tej podróży. Najbardziej chcę skupić się na naszym związku, a przez ostatnie 2 lata Patryk naprawdę dużo pracował, budował firmę i karierę, a nasz związek troszkę zszedł na boczny tor. Ta podróż to dla nas szansa, żeby znowu być razem i wrócić do bycia parą. Wiecie, jeść razem śniadania, spędzać czas, rozmawiać i kolekcjonować wspólne wspomnienia. Chcę też zbudować tutaj społeczność, na początku jako dodatek do mojego zawodowego życia, a kto wie, może kiedyś to będzie moja główna praca. Każde wasze wsparcie, sub, komentarz, łapka w górę to dla mnie realne wsparcie i na pewno pomoże mi tworzyć więcej treści i lepiej. No i oczywiście chcę zrobić ten reset głowy. Jak wspomniałam na samym początku, potrzebuję odbudować stan psychiczny. Ja na co dzień zmagam się z różnymi lękami i nadmiernym zamartwianiem, a więc chcę nauczyć się odpuszczać i nauczyć się mniej zamartwiać. A wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeżeli byliście w którymś z tych krajów, co was zachwyciło, a co was rozczarowało. A jeśli dopiero planujecie, to dajcie znać, który kierunek kusi was najbardziej i dlaczego. Do zobaczenia!